Ahoj wilki morskie, witam was w kolejnym odcinku z serii Pochwal się swoimi bitwami. Dzisiaj zapraszam was na pokład krążownika amerykańskiego, jest to krążownik Des Moines. Kapitan tutaj płynie w bitwie rankingowej, był o krok od Krakena, no niestety ktoś mu tam zatopił ostatni, dobił mu ostatni okręt, no trudno, tak wyszło jak wyszło. Kapitan robi damage w wysokości 226 717. No i naprawdę bitwa jest fascynująca. Umiejętności tego kapitana, to co on potrafi na tym okręcie, no chylę czoła dla niego, jak on potrafił wyjść z potężnych opresji. Moi drodzy, zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, z którego dowiecie się, jakie okręty są w testach i będziecie mogli nabyć takie okręty do swoich portów. A co najważniejsze, robię powtórki waszych bitew. Usiądźcie sobie wygodnie, a ja was serdecznie zapraszam do poglądania naprawdę fascynującej bitwy rankingowej. Już się pokazały tutaj dwa okręty. Są tam daleko dwa pancerniki, jest tam pancernik Shikishima oraz niemiecki pancernik Kurfürst. Po lewej stronie widzimy niszczyciela, który jest około 11 km od naszego krążownika amerykańskiego Des Moines. Kolega oddaje pierwszy strzał w kierunku tegoż niszczyciela. Ciekaw jestem, czy dostał tam delikatnie i w tej chwili ten niszczyciel znika w zasłonie dymnej. W międzyczasie pancernik Kurfürst zatopił naszego niszczyciela i w tej chwili nasza drużyna nie ma już jednego niszczyciela. Mamy tutaj troszeczkę problem, bo nie mamy wyświetleń i którą tutaj fajną, taką dobrą robotę robił niszczyciel i wyświetlał różne okręty, więc w tej chwili, no prawdę mówiąc, no jest kłopot. No i widzimy nadpływającego pancernika, jest to pancernik niemiecki. Mamy tutaj Minotaura krążownika za wyspą oraz Shikishimę. No zobaczmy, jak to kapitan zachowa się w tej walce. Podpływa coraz bliżej. Shikishima jest bardzo blisko, coraz bliżej. Kapitan jednak podąża delikatnie do przodu. Zapewne będzie chciał strzelać do tego pancernika, już to właśnie czyni. No niestety wyspa na to nam nie pozwala. Zobaczcie, kapitan strzela w wyspę. No nie wiem, czy to będzie dobry wybór tej miejscówki, ale za chwileczkę się przekonamy. Zobaczcie, ładnie tutaj podpływa do przodu. Któryś z okrętów włączył już hydrosondę. Nasz krążownik jest w tym momencie widoczny. Pierwszy strzał w kierunku Shikishimy, jest Shikishima podpalona. No i teraz zobaczmy, jak to kapitan będzie próbował zatopić ten okręt. Zobaczcie, jest następne podpalenie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Pancernik Shikishima wycofuje się z pola walki. Zobaczcie, jest tutaj bardzo mocno ostrzeliwany przez krążownika Des Moines. Do tego podpłynął jeszcze Kurfürst oraz pancernik Burgundia. Jest tam ostrzeliwany. Kapitan delikatnie podpływa do przodu. Chce tutaj trafić, jeszcze podpalić tą Shikishimę. Zobaczcie, jest już tutaj bardzo mocno ostrzeliwana. Pokazuje się w oddali pancernik Kurfürst. Oj, teraz kapitan potężnie dostał obrażenia i myślę, że będzie musiał tutaj uważać pod następny strzał w kierunku Des Moines i mamy tutaj delikatne obrażenia. No i teraz no niestety nie udaje się zlikwidować tej Shikishimy, ale i płynie pancernik Kurfürst. On pokazuje swoją burtę, a nasz kapitan na Des Moines próbuje cośkolwiek tutaj trafić. Szuka sobie dogodnego miejsca do dania salwy. Zobaczcie, salwa jedna, salwa druga, salwa trzecia. No i teraz zobaczcie. Najpierw pociski przeciwpancerne, później pociski burząco podpalające. Kapitan tutaj co chwileczkę zmienia te pociski, aby jak największe zadać obrażenia temu Kurfürstowi.
No i Kurfürst oddał strzał w kierunku naszego krążownika Des Moines, krążownik amerykański. Przed chwilą został podpalony. Kapitan ugasił pożar, ale mamy Minotaura. Jest Minotaur krążownik. On wypływa delikatnie do przodu i teraz jeżeli kapitan na Des Moines podpłynie, będzie miał piękne tutaj pole do przestrzału, płynie coraz to szybciej, nabiera rozpędu, będzie chciał na pewno oddać strzał w kierunku Minotaura. Minotaur wycofuje się i już mamy tutaj troszeczkę problem, ale kapitan na Des Moines już próbuje coś tutaj ogarnąć. Próbuje albo oddać strzał w jego kierunku, albo oddać strzał w Kurfürsta i chyba będzie to za chwileczkę próbował zrobić. Obracałem się wieżę w kierunku pancernika i jest pierwszy strzał w kierunku tegoż pancernika. Artyleria dodatkowa już strzela do naszego Des Moines i pokazuje się pancernik Schlieffen jest coraz bliżej, chociaż on w tym momencie odpływa, ale zobaczcie, on tutaj ma bardzo potężną artylerię dodatkową. Jeżeli zostanie nasz krążownik wyświetlony, a to się już w tej chwili zdarzyło, zapewne artyleria dodatkowa będzie strzelała w kierunku naszego Des Moines i zobaczcie właśnie to, co mówiłem. No, mamy tutaj problem. Kapitan ma kolizję z wyspą, jednak przechodzi na pociski burząco podpalające. Chce za wszelką cenę podpalić tego pancernika niemieckiego. Jest tam podpalenie. No i teraz strzał po strzale i pociski to przeciwpancerne, to burząco podpalające. Kapitan tutaj zmienia co chwilę pociski, aby jak największe zadać obrażenia. I czy w tym momencie pancernik zostanie zatopiony? Zostało mu bardzo mało HP i teraz zobaczmy, jest zatopiony, chociaż zobaczcie, nasz krążownik też tutaj ma bardzo mało HP, no i jeszcze ktoś tam gdzieś z zasłony dymnej strzela do naszego krążownika. Kapitan będzie próbował znaleźć sobie miejsce, aby się schować. No zobaczcie, znalazł sobie miejsce w takiej szczelince w wyspie, aby nikt tutaj do niego nie trafił, chociaż jednak próbuje tam chyba krążownik do niego strzelać. Jest tam Salem i być może on próbuje za wszelką cenę zatopić naszego Des Moines. Wypływa po prawej stronie Minotaur. No i już Minotaur spoczywa na dnie. Jest również niszczyciel. On również próbuje tutaj strzelać, próbuje podpalić naszego krążownika. Ależ to kapitan, muszę wam powiedzieć, naprawdę ładnie zagrywa. Znalazł sobie takie miejsce za wyspą, aby się schować i nie dać się trafić przez obcą flotę i mamy bardzo mało HP, bo 2318 w tym momencie kapitan włączy, momencik, chyba za chwilę włączy, naprawkę oddaje po strzał w kierunku pancernika. No i tam pancernik chyba ma kolizję z wyspą, zatrzymał się. No i teraz próbujemy tutaj zatopić tego pancernika. Ładnie, jest duży kaliber, zobaczmy, jest duży kaliber i zaglądam na drugą stronę. Kurfürst z naszej drużyny najprawdopodobniej jest chyba na przysłowionym awku. Nie, niestety nie, on oddał strzał, więc nie jest na awku. No zobaczmy, jak ta bitwa się potoczy dalej. Nasz kapitan na krążowniku amerykańskim Des Moines w tym momencie wycofuje się za tej wyspy i będzie chciał opłynąć tą wyspę, ale jeszcze oddaje tam salwę do niszczyciela. Jest trafiony, tak jest, i teraz salwa ze wszystkich dział. Jest trafiony, jest zatopiony. Bardzo, bardzo ładnie. No i mamy tego krążownika amerykańskiego Salem. Kapitan korzysta tutaj z okazji, że nie jest widoczny, oddaje strzał, jest podpalenie. No i teraz zobaczmy.
Ładnie tam po 4000, po 3000, po 2500 kapitan, nawet po 6000 kapitan zabiera AP temu krążownikowi. Salem odpływa w popłochu, będzie próbował się ewakuować, schowa się gdzieś za wyspą, aby na pewno wejść tutaj i uderzyć, zaatakować punkt, który trzeba tutaj przejąć. Jest to punkt Alfa. Drużyna przeciwna przejmuje już ten punkt. Najprawdopodobniej, patrząc na minimapę, to będzie Kurfürst. On to próbuje uczynić, ale jest Salem. Salem strzela do naszego krążownika, który jest wyświecony przez hydrosondę. Pokazuje się Kurfürst. Jest Kurfürst, 5 km. Oby tylko artyleria dodatkowa z Kurfürsta nie zaczęła strzelać do naszego krążownika. Nasz krążownik rusza do przodu, do ataku. Czy będzie atakował tego pancernika? No i tak jak mówiłem, kapitan zmienił na burząco podpalające pociski. Być może uda się podpalić. No, dostaje duże obrażenia, słuchajcie, ten Kurfürst, chociaż on jest ostrzeliwany przez dwa nasze krążowniki. No i w tym momencie pancernik znika. Chociaż już znowu widoczny jest, kapitan włączył tutaj radar i już widzimy Kurfürsta, który powolutku kończy swój mecz. Jest tam podpalony. On tam płonie, zobaczcie, damage tutaj rośnie i jest następne zatopienie. Kapitan wypływa w kierunku punktu A, który trzeba za wszelką cenę przejąć, aby wygrać ten pojedynek, i pokazuje się krążownik Salem. Salem włączył w tej chwili radar, widzi naszego krążownika, który płynie na punkty, aby podjąć walkę z tym Salemem. Zobaczcie, i Des Moines płynie. Co ten, zobaczcie, Salem odstawia za numery, pokazuje swoją burtę. Jeżeli teraz dopadnie go nasz krążownik, no to będzie tragedia. No i teraz pokazał swoją burtę. Jest strzał, poszedł strzał. Dwie cytadele, pięknie tu trafienie i przeładowanie i następny strzał. I mamy, zobaczcie, 4 cytadele i to już będzie chyba koniec. No za błędy trzeba niestety zapłacić.